Cześć, ja jestem Piotr, a w dzisiejszym filmie pokażę Ci podstawowe, proste formuły wykorzystywane bardzo często w Excelu. Zaczniemy od samego początku, czyli suma. Jest to wartość dodawania poszczególnych komórek. Moglibyśmy sumę uzyskać oczywiście poprzez zaznaczanie komórek, klikanie pomiędzy nimi plusa i zatwierdzenie Enterem. Możemy wpisać formułę suma, wybrać zakres, zatwierdzić Enterem, bądź skrótem klawiszowym, który sam wybiera zakres do sumowania, zatwierdzamy Enterem. Formuła iloczyn jest to oczywiście wartość mnożenia, czyli moglibyśmy sobie każdą komórkę zaznaczyć, klikać pomiędzy gwiazdkę i zatwierdzać Enterem. Jednak jest na to formuła, oczywiście iloczyn. Wybieramy zakres, który ma zostać wymnożony i otrzymujemy wynik. Formuła średnia określa średnią wartość dla wszystkich zaznaczonych komórek. Jest to 279,08 w momencie, kiedy zaznaczymy cały zakres. Tutaj w dolnym narożniku też widać średnią dla zaznaczonego zakresu. Formuła max wyznacza największą liczbę z określonego zakresu. Formuła minimum jest przeciwieństwem do maxa, czyli wyznacza najmniejszą cyfrę w zaznaczonym zakresie. Formuła ile niepustych zlicza wszystkie wypełnione komórki, ignorując te puste, czyli zaznaczamy cały zakres. Widzimy, że jest tutaj 21 cyfr. O tyle cyfr po przecinku, ile tylko chcemy. My sobie wybierzemy 2. Zamykamy nawias Enter. Jeżeli byśmy wybrali 0 miejsc po przecinku, wtedy cyfra jest zaokrąglana do góry. Zaokrąg do całkowitej cyfry zaokrągla zawsze cyfrę w dół. I tylko i wyłącznie do całkowitej, jak widzieliśmy, nie mieliśmy możliwości wybrania, ile chcemy miejsc po przecinku. Dwie dodatkowe formuły, które mogą się przydać, to jest właśnie zaokrąglij w dół, czyli wpisujemy sobie zaokr, dół, wybieramy konkretną cyfrę. Jeżeli byśmy chcieli 0 miejsc po przecinku, to otrzymujemy oczywiście 12, czyli jest to taki sam wynik jak zaokr do całkowitego. Jest też zaokrąglij w górę, czyli zaokr.góra, wybieramy zakres, 0 miejsc po przecinku i otrzymujemy wynik taki sam jak przy zaokr i 0 miejsc po przecinku. Formuła dziś określa datę dzisiejszą i będzie ona się zmieniała codziennie w momencie, kiedy otworzymy nasz arkusz. Dzisiaj jest 16 luty, dlatego taką dostaliśmy datę. Formuła teraz pozwala na określenie daty oraz aktualnej godziny. Jeżeli chcemy zedytować, żeby widzieć jeszcze sekundy, wystarczy, że w opcjach liczb w wartości niestandardowej zaraz po minutach dodamy dwukropek i wpiszemy 2 razy sekundy. Widzimy, że jest 13:48:26. Jeżeli wejdziemy w edycję komórki i jeszcze raz zatwierdzimy, to nasza komórka będzie się zmieniała o sekundy aktualnie. Poczekajmy 4 sekundy i jest 49:01. Wiersz określa, w którym wierszu aktualnie się znajdujemy, bądź w którym wierszu znajduje się nasze odwołanie. Jak widzimy, odwołanie jest w nawiasie kwadratowym, więc możemy go nie wybierać. Powiedzmy, że ja nie wybiorę i jak widzimy, nasza komórka znajduje się w wierszu drugim. To, co zauważyliśmy, to zaktualizowała się też wartość dla teraz. Wpiszmy sobie jeszcze raz wiersz, bez odwołania, Enter. Jesteśmy w wierszu 5. Ale możemy także zrobić wiersz, wybrać konkretne odwołanie, na przykład to, i pokaże nam, w którym wierszu znajduje się ta cyfra. Czyli my jesteśmy teraz w 11 wierszu, ale cyfra, do której się odnieśliśmy, była w 9 wierszu. Numer kolumny działa adekwatnie tak samo jak wiersz, czyli możemy wybrać konkretne odwołanie, bądź zostać z pustym nawiasem, wtedy otrzymamy, w której kolumnie po kolei w cyfrach jesteśmy. Aktualnie jesteśmy w 33 kolumnie. Jeżeli na przykład wybierzemy sobie tą cyfrę, to okaże się, że jest ona w 24 kolumnie. Jeżeli wybierzemy sobie na przykład komórkę A1,
no to powinna być to pierwsza kolumna, ponieważ A jest pierwszą kolumną w Excelu. Litery wielkie pozwala na przekonwertowanie całych wyrazów, tak, żeby wszystko było z wielkich liter. Czyli piszemy litery wielkie, wybieramy konkretny zakres, zamykamy nawias i jak widzimy, wszystko mamy napisane z caps lockiem. Wszystko zostało poprawione, wielkie litery na wielkie, małe na wielkie. Z wielkie litery przydaje się bardzo wtedy, kiedy tak jak na przykład tutaj w moim wypadku mamy jakieś imiona i wszystko jest napisane z małych liter. Piszemy więc z wielkiej litery, wybieramy sobie zakres i jak widzimy, cały wyraz jest małymi literami poza pierwszą literą, ponieważ imiona powinny być z wielkich liter. Litery małe działa dokładnie tak samo jak litery wielkie, tylko że w drugą stronę zamienia wszystko, co było wielkie, na małe. Jeżeli Excel widzi, że i tak coś było małego, to po prostu przekonwertuje, że jest to ten sam wyraz. Formuła lewy pozwala na wybranie od lewej strony kilku znaków. Piszemy sobie lewy, wybieramy z tekstu, którego chcemy wyszukiwać i ile byśmy chcieli znaków. Powiedzmy, że chciałbym określić 3 pierwsze litery z każdego miasta celem tak jakby identyfikatora danego miasta, czyli wpisuję sobie 3 i Excel pokazał mi wartości 3 pierwsze znaki od lewej strony, czyli pos, wro, war i tak dalej. Prawy działa adekwatnie, tak samo jak lewy, tylko odczytuje wartości od prawej strony. Czyli wpisując sobie prawy, wybierzemy tutaj naszą komórkę i ja chciałbym widzieć tylko na przykład rok, więc wpisuję sobie 4, ponieważ rok jest czteroskładniowy. I co tutaj się wydarzyło? Wydarzyła się taka rzecz, że data w Excelu jest i tak cyfrą. Każda data w Excelu jest przechowywana jako cyfra. W momencie, kiedy zmienię sobie formatowanie na ogólne, widzimy, że to nie była data, tylko to była jakaś cyfra. Stąd też prawy pokazał mi konkretną cyfrę, a w zasadzie 4 cyfry od prawej stronie. Jeżeli byśmy chcieli określić sobie, jaki rzeczywiście był to rok, pokazywałem to w ostatnim filmie, do którego zachęcam, żebyście przeszli. I ostatnie dwie formuły, czyli tekst przed oraz tekst po. Są to dwie formuły działające bardzo podobnie, z tym, że jedna pokazuje nam tekst, który będzie znajdował się przed znakiem, który wybierzemy, a druga po, czyli wpisujemy sobie tekst przed, wybieramy sobie, który tekst chcemy wyciągnąć z której komórki, średnik, delimiter, czyli to, co jest naszym tekstem, którego szukamy, żeby Excel pokazał nam wyniki znajdujące się przed tym tekstem. Czyli w moim wypadku będzie to średnik, który zapisuję w cudzysłowie, zamykamy nawias i w tym wypadku na przykład otrzymałem powiedzmy jakieś cyfry, numery indeksów na przykład danego produktu. Ponieważ widzimy, że 37 jest wszędzie powtarzane i chciałem wyciągnąć tylko te 3 cyfry. Tekst po, tak jak mówiłem, działa praktycznie tak samo, z tym założeniem, że pokazuje dane, które znajdują się po naszym tekście, który wpiszemy sobie, żeby był zróżnicowany, czyli 3 cyfry po myślniku. To były bardzo proste formuły, które się dosyć często wykorzystuje w Excelu, które warto zapamiętać, ponieważ potrafią ułatwić pracę i przyspieszyć wykonywanie zadań. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. Może masz jakieś pytanie? Jeżeli tak, to zachęcam Cię do zostawienia komentarza. Ja dziękuję za dziś i do usłyszenia. Cześć!